Cześć, tu Dorota. Witajcie na kanale Polish with Dorota. Dzisiaj mam dla Was pierwszą część lekcji o akcencie wyrazowym w języku polskim. Będą dwie lekcje na ten temat. W tej lekcji powiem Wam, co to jest akcent wyrazowy i będę mówić o najważniejszej regule, która dotyczy większości polskich słów. A w drugiej części nauczycie się, kiedy ta reguła nie działa. A jeśli oglądacie mnie pierwszy raz, to musicie też wiedzieć, że oprócz kanału na YouTubie prowadzę też szkołę języka polskiego online, gdzie możecie uczyć się polskiego ze świetnymi nauczycielkami z każdego miejsca na świecie. A po więcej materiałów zapraszam Was na moją stronę polishwithdorota.pl. Zaczynamy lekcję. Co to jest akcent wyrazowy? Pokażę Wam to na przykładzie mojego imienia. Dorota. Ile sylab ma moje imię? Do, ro, ta. 3 sylaby. Na którą sylabę pada akcent? Dorota. Na ro. Nie na do, wtedy to brzmiałoby Dorota, ale po polsku tak nie jest. Nie na ta, bo wtedy to brzmiałoby Dorota. Mamy akcent na sylabie ro. Dorota. Akcent wyrazowy to jest dominacja jednej sylaby w słowie albo we frazie. W języku polskim prawie zawsze, naprawdę w większości słów akcent mamy na przedostatniej sylabie, na drugiej sylabie od końca. Pokażę Wam to na słowach, które mają 2 sylaby, 3 sylaby, 4 sylaby, 5 sylab i 6 sylab. Posłuchajcie słów, które mają 2 sylaby. Okno, buty, krzesło, żona. Akcent jest na drugiej sylabie od końca, a ponieważ te słowa mają 2 sylaby, to tutaj akcent jest na pierwszej sylabie. Okno, buty, krzesło, żona. Teraz słowa, które mają 3 sylaby. Samochód, autobus, komputer, telefon. Tutaj oczywiście też akcent pada na drugą sylabę od końca, a ponieważ te słowa mają 3 sylaby, to jest druga sylaba. Samochód, autobus, komputer, telefon. Inaczej jest na przykład w języku angielskim przy tym ostatnim słowie. Mamy telephone, czyli akcent tam jest na pierwszą sylabę. Słowa, które mają 4 sylaby. Informacja, pracowity, spacerować, wiadomości. Akcent pada na drugą sylabę od końca, a ponieważ te słowa mają 4 sylaby, to akcent pada na trzecią sylabę. Informacja, pracowity, spacerować, wiadomości. Najlepiej uczyć się poprawnego akcentu, kiedy od razu dostajesz feedback. Taki feedback
dadzą Ci nauczycielki na kursach języka polskiego online w mojej szkole. Zapraszam. Słowa, które mają 5 sylab. Nieoficjalny. Ugotowali. Amerykański. Zaplanowany. Tak samo akcent pada na drugą sylabę od końca. Te słowa mają 5 sylab, dlatego to jest ich 4. sylaba. Nieoficjalny. Ugotowali. Amerykański. Zaplanowany. I jeszcze słowa, które mają 6 sylab. Interesujący. Przygotowywali. Autobusowego. Zaangażowanie. Akcent pada na drugą sylabę od końca. Te słowa mają 6 sylab, to znaczy, że akcent pada na ich 5. sylabę. Interesujący. Przygotowywali. Autobusowego. Zaangażowanie. Mamy słowa, które mają więcej sylab, ale myślę, że to wystarczy. Widzicie? Akcent pada prawie zawsze na drugą sylabę od końca. W tym miejscu mam bardzo ważną informację, szczególnie dla osób, których pierwszym językiem jest ukraiński albo rosyjski. Posłuchajcie. Mamy słowo ciekawy. Gdzie jest akcent? Na K. Ciekawy. A inny przykład z tym słowem, a raczej z inną formą słowa ciekawy, słucham ciekawego wykładu. Gdzie jest akcent w słowie ciekawego? Na we. Ciekawego. Nie ciekawego. Ciekawego. Akcent jest na drugiej sylabie od końca. Inaczej jest w rosyjskim i w ukraińskim, gdzie akcent zostaje na tej samej sylabie, więc będzie zawsze na K. A u nas pada zawsze, prawie, na drugą sylabę od końca. Ciekawy, ale ciekawego. Są jeszcze nie tylko słowa, ale frazy, gdzie akcent pada na drugą sylabę od końca. Posłuchajcie przykładów. Nie wiem. Nie znam. Nie jedz. Nie bierz. To są frazy, gdzie mamy nie i czasownik, który ma jedną sylabę. Nie mówimy tutaj nie wiem, ale nie wiem. Nie znam. Nie jedz. Nie bierz. Akcent pada na nie. Tak samo jest, kiedy mamy przyimki, które mają jedną sylabę i zaimki osobowe, które mają jedną sylabę. Co to znaczy? Posłuchajcie przykładów. Do mnie. Ze mną. U niej. Bez nas. Przy was. Od nich. Tutaj mamy przyimki, które mają jedną sylabę. Do, ze, u, bez, przy. Do. Są też inne, ale to są te najczęściej używane. I mamy zaimki osobowe, które mają jedną sylabę. Na przykład mnie, mną, niej, nas, was, ich. Tutaj akcent pada na przyimek, na pierwszą sylabę. Mówimy do mnie, nie do mnie. Do mnie.
ze mną, nie ze mną, nie. Posłuchajcie, ze mną. U niej, nie u niej, u niej. I tak jest ze wszystkimi takimi frazami. W tej lekcji pokazałam Wam, że większość słów w języku polskim ma akcent na drugiej sylabie od końca i tak też jest z niektórymi frazami. A w następnej lekcji, która będzie dostępna za tydzień, będę mówić o tym, kiedy ta reguła nie działa. Zapraszam. Jeśli podobała Wam się ta lekcja, to zachęcam Was do wsparcia mojego kanału. Możecie to też zrobić, kupując jeden z moich kursów wideo. Na przykład Ultimate Guide to Polish Cases Part 1. W tym kursie poznacie pierwszy przypadek, mianownik, dzięki któremu będziecie mogli poprawnie budować formy innych przypadków. Dziękuję bardzo za oglądanie i do zobaczenia w następnych lekcjach. Pa, pa!